Cześć, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj będzie strasznie nietypowy odcinek. Dlaczego? Przekonacie się już za chwilę. Zaczniemy sobie od zespołu The Beatles, czyli od żuczków. Bo Beatle to żuczek, nie? The Beatles? Pamiętam, jak we wczesnej podstawówce kłóciłem się z nauczycielem, czy żuczek to taki Beatle, czy może jednak taki Beatle. Oczywiście ja już wtedy, będąc niezmiernie obeznanym w muzyce, obstawałem przy tym drugim. Oczywiście absolutnie nie miałem racji. I choć na tym kanale uczymy się języka angielskiego, posługując się fantastycznymi przykładami z muzyki, to doskonałej muzyki, to dziś popatrzymy sobie na kilka piosenek, z których zdecydowanie nie powinniśmy brać przykładu, jeżeli chcemy mówić ładnie po angielsku. Wróć, jeżeli chcecie mówić poprawnie po angielsku. To niestety nie zawsze do końca to samo. Czasem warto wiedzieć, że nie należy się kłócić o z góry przegrane sprawy. Wróć. Nasze rozważania zaczęliśmy od Beatlesów, to i posłuchamy sobie na początek Beatlesów. She's got a ticket to ride, but she don't care. Panie Lennonie, panie McCartney, ja za to jedynki stawiam. Gramatycznie poprawnie powinno być she doesn't care. Ale dobra, Beatlesów się nie poprawia. Tylko że problemy z końcówką S w trzeciej osobie liczby pojedynczej to nie tylko przypadłość Beatlesów. Everything she do? Naprawdę, Sting? Jak ja mam to tym biednym dzieciom wytłumaczyć? Oczywiście powinno być das. Trzecia osoba liczby pojedynczej. A to nie koniec. It don't, it don't, it don't. Jedynka, jedynka, jedynka. Aż mi się pisak wypisał. Dobra, wiecie co? Zrelaksujmy się przy czymś. Może stary, dobry James Brown. I feel good. Good? I feel good? Małego palca bym oddał, że w szkole uczyli mnie I feel well. Ale w sumie czego możemy wymagać od Jamesa Browna, jeżeli nawet Elvis śpiewał When they said you was high class, well, that was just a lie. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Naprawdę, Elvis? You was? Oh, come on! Ale czy myślicie, że ktokolwiek przejmował się takimi szczegółami, jak Elvis zaczynał wymachiwać tymi swoimi nóżkami? W czym jest problem? Czy gwiazdy rock'n'rolla nie wiedzą, jak się mówi poprawnie po angielsku? Czy gwiazdy rock'n'rolla nie potrafią sobie napisać poprawnego tekstu po angielsku? Czy może po prostu ważniejsze jest, jak ten tekst zabrzmi? I czy na przykład liczba sylab będzie się zgadzać? Zresztą, jeżeli już chodzi o sylaby, I can get no satisfaction. Cóż, w języku polskim może by i to przeszło, ale w języku angielskim niemożliwe są dwa przeczenia w jednym zdaniu. W tym przypadku zdecydowanie powinniśmy zamienić no na any. I can get any. Zresztą z tym podwójnym przeczeniem to dość powszechny problem. We don't need no education. Cóż, gdyby mi tak ktoś napisał na sprawdzianie, to powiedziałbym oh yes you do. Zdecydowanie przyda się edukacja komuś, kto nie wie, że nie mamy podwójnych przeczeń w języku angielskim. No, chyba że jest gwiazdą rocka. Ale czymże jest edukacja, kiedy w grę wchodzi ładnie dopasowany rym? Wie coś o tym na przykład Eric Carmen. I feel the magic between you and I. O ile mi wiadomo, w tym konkretnym przypadku powinno być me. Eyes I, eyes me. Chociaż ten błąd popełniany jest dość często, niekoniecznie w trosce o rym. I'd like for you and I to go romancing. I'd like for you and I to go romancing.
Me, Freddy, me! To co, może w ramach komentarza damy się Axelowi zabrać do dżungli? We are the people that can find whatever you may need. People that... Axel, ludzie to nie rzeczy. People who. Ten błąd zresztą też nie jest jakoś strasznie nietypowy. You're so jaded, and I'm the one that jaded you. Oh, come on! Who jaded you? Who? If they say I don't love you, you know they are a liar. If they say I never loved you, you know they are a liar. They to liczba mnoga. They are liars. No ale to się już nam tak pięknie nie zrymuje z fajem, prawda? Panie Jimie Morrisonie? Hey you, get off of my cloud! I said, hey, you, off of my cloud. Hey, you, off of my cloud. Hey you, a po co ci to drugie off? W zupełności poradzimy sobie bez niego. Hey yo, listen what I say yo. Listen what I say. No tak słucham i zastanawiam się, gdzie podziało się tu. Listen to what I say. Listen to what I'm saying. No i na koniec wisienka na torcie. Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he want. Przecież to jest nawet ciężko skomentować. Piękna mozaika, co? Jakbym ich miał w swojej klasie, to byłoby co robić. I jaka impreza by była. Już sobie wyobrażam ten dzień nauczyciela. Czy to wszystko znaczy, że nie możemy korzystać z przykładów muzycznych, żeby uczyć się gramatyki angielskiej? Absolutnie nie. Absolutnie nie znaczy. W sensie na tym kanale dalej będziemy korzystać z muzyki, a co? Ale pośmiać się czasem nie zaszkodzi. Czy to z muzyków, czy to z nauczyciela. Spokojnie. Za tydzień wracamy do gramatyki. W dzisiejszym odcinku to tyle. W przyszłości będziemy jednak korzystać z nieco bardziej poprawnych przykładów. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania kanału, do polubienia odcinka i do zostawienia po sobie znaków w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Rock Your English!